Idziemy już kolejny kilometr i tak naprawdę trochę zabłądziliśmy. Pada deszcz, kamyki są śliskie. Przez chwilę wydawało nam się, że coś tam widzimy w tych górach, bo to dosyć strome jest. Nie wiem, czy to tak dobrze widać, ale w każdym razie w taką pogodę, kiedy już się ma buty przemoczone, spodnie przemoczone, to jest to dosyć problematyczne. W każdym razie jesteśmy nieustępliwi i cały czas idziemy do przodu. No, mogę zdradzić, gdzie idziemy, bo idziemy na Świętą Górę, więc myślę, że rozbudzę w Was wyobraźnię. Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj idziemy do takich obiektów, które Ola znalazła na mapie. Mają to być 3 kaplice takie stare, ale no to, co widziałem gdzieś tam w internecie, no budzi podziw, że zostało to jeszcze tak dobrze zachowane i chcielibyśmy Wam to po prostu pokazać. Mam nadzieję, że jest co będzie Wam pokazać. Jesteśmy dzisiaj, ale leje strasznie, w 3-osobowej ekipie. Siema. No i idziemy w kierunku tych kaplic. Potem spróbuję jakoś tak przybliżyć historię tych kaplic, jeżeli mi się uda. No zobaczymy. Kordian wypatrzył już pierwszy z obiektów i zaraz będziemy go eksplorować. Zobaczcie, tam między tymi drzewami, uwaga, niebezpieczeństwo, wstęp zbroniony, ale zobaczmy, pierwsza kaplica na Świętej Górze. To jest kaplica. Ola zaraz się dowie, co to za kaplica, a my podejdziemy bliżej. Kaplica Świętej Anny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Myślę, że ta droga odpuszcza wszystkie grzechy, bo jest naprawdę ciężka, jeszcze w taką pogodę. Ale zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Sam budynek jest pęknięty i tutaj może grozi to zawaleniem. Zresztą widać, że w środku, oczywiście za chwilę wejdziemy do środka, mocno jest popękany dach. Słuchajcie, zanim wejdziemy do środka, przejdę się jeszcze wokół, żeby Wam pokazać, jak to wygląda z zewnątrz, bo w środku chciałbym odpalić lampę. Zobaczcie te okienka. Najprawdopodobniej kiedyś były w nich szyby, ewentualnie jakieś żelazne kraty. Tutaj mocno wszystko podpadało. Popatrzcie, jak to wygląda z każdej strony. No, robi wrażenie. No dobra, zobaczcie na te schody, ile osób musiało tu przychodzić. One są mega już wydeptane, a my sobie wejdziemy teraz po tych schodach do tej kaplicy, której echo już słyszymy. Zobaczcie, jaka piękna kaplica. U góry mamy namalowane niebo. Zobaczcie, jest niebo z gwiazdami. Przypomina mi to pokój mojego syna. Jak żeśmy mu zrobili, nie? No, ale to było z 15 lat. To z 15 lat temu. Ale popatrzcie tutaj. Tych graffiti nie będę komentował, bo nie ma sensu ich komentować. Ale popatrzcie na to. Ale to wygląda. Wow. Naprawdę. Coś pięknego.
Troszkę mi się lampka z GoPro już rozładowuje, ale nie bójcie się. Jestem przygotowany na taką ewentualność. I mam tu jeszcze taką lampkę, która rozświeci wszystko, rozświetli to wszystko i będziemy mieć świetny. O, wiem, że lubicie tą lampę, bo jest ogromna i zawsze można rozświetlić. O, zobaczcie. No to jest to, prawda? Tyle i tyle, i tyle, i tyle. No, myślę, że 9000 K może być. Ok. Popatrzcie. Tu najprawdopodobniej były jakieś figury. Tu jest jakieś... Chyba to jest literka A, jeśli się nie mylę. Tam mnóstwo gwiazd. I taka rozeta jakby świętości. Być może tam był symbol Boga namalowany. Trójcy. Tutaj po bokach mamy piękne wokół tych okiennic namalowane takie... O, słyszycie? Kruk. Zobaczcie, jaka piękna kaplica. Zniszczona, ale piękna. Zastanawiam się, kto rysował takie głupoty tam u góry. Czy go podnosili? Czy się tam wspinał? W każdym razie tak to wygląda. Jedna z kilku tutaj leżących, stojących na tej górze kaplic. Przepiękna. Naprawdę przepiękna. Ona była jaka? Maryjna? Świętej Anny. A, świętej Anny. A, dlatego tutaj jest Anna malowane, napisane, ponieważ to jest kaplica świętej Anny. No to już jesteśmy na dobrej drodze zrozumienia tej kaplicy. Zauważcie, tutaj jest taki metalowy pręt. I tak naprawdę, gdyby nie ten pręt, to to wszystko mogłoby się zawalić. Ale on jakoś tam powstrzymuje to zawalenie się. Piękne, naprawdę piękne. Dobrze, wyjdziemy sobie teraz z tej kaplicy. Przejdziemy dalej. Pozwólmy Oli zrobić zdjęcia. Ojej, patrz, ale jest O! tu stromo. Wow, Ale nie, a do czego to kapliczka prowadzi? na szczęście jest tu. Kapliczka jest tam. A to może woda zrobiła. Całkiem możliwe, więc na razie bym się tam nie pakował. A powiedz mi, ta kapliczka to jest, jak się nazywa, ta następna? Kapliczka Świętej Wieczerzy. Zobacz, ja nie zauważyłem, że tu jest taka dzwonica jakby mała. Tak. Tego nie widziałem wcześniej, będąc na dole. Zobaczcie, taka mała dzwonnica. Tak myślę, że to jest dzwonnica. I nie wiem, jak tam można było wejść. Może był jakiś stelaż drewniany w samej kaplicy. Jest tu trochę stromo. To tam musiało być wcześniej schody. Wiesz? Aha, w ten Na sposób. tą dzwonnicę. Zobaczcie, teraz tutaj ładnie ją widać. Łatwiej to nie za bardzo, bo jest ciężej. Coraz ciężej, jak się wchodzi pod tą górę. Może jakby było ciepło, to jeszcze pół biedy, ale tu jest problem taki, że te wszystkie kamyki są bardzo śliskie. Jest bardzo stromo, chłodno, coraz chłodniej, jak to w górach. Ale Tętno 116. idziemy do kolejnej kaplicy, ostatniej wieczerzy. A wygląda tak troszeczkę. Poczekaj, Wow. zanim tam wejdziesz. Zobacz ta figurka. Coś pięknego. Coś pięknego. Jaka figurka? Tam. Wow. Ale ona jest chyba bez głowy. Ale to wygląda. Dodaje klimatu tylko. Tak, ale to wygląda.
A tam kolejna kaplica. No. Zobaczcie, jakie to piękne. Naprawdę. Pozwól, że wejdę pierwszy. Idź. Zobaczcie to. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Znów takie schody. Trzeba uważać, żeby nie pośliznąć się, ale patrzcie na tą kaplicę. Coś pięknego. Słychać już echo tej kaplicy. Ale to jest piękne. Zobaczcie. Wow. Piękna kaplica. Mimo tej dewastacji robi na mnie ogromne wrażenie. Zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie namalowane. Oczywiście deszcz zrobił swoje i zniszczył mocno, ale tutaj na środku wygląda to tak, jakby jakieś słońce było. Ta kaplica jest szersza. Przypomina mi taki dom jakby. Przypomina mi ona w ogóle synagogę. Po tych oknach i sklepienie jest takie jak w synagogach, tak mi się wydaje. Zobacz, jak to wszystko odpada. To też na trzcinie Tak. tak zarzucane. I zobacz, jak tutaj, jak kiedyś było pięknie. Gdyby nie te bohomazy, jak było namalowane, widzisz? Jej, teraz to To jest widzę. widok taki. Widzisz palmy? Zobaczcie. Ola dostrzegła tutaj. Tak. Że tu są rysunki normalnie. To była ostatnia wieczerza. Rozumiem, czyli tutaj tak naprawdę to jest Jerozolima tutaj na tym. Ja nie wiem, czy to widzicie, może na zdjęciu, jak Ola zrobi, troszkę podkoloryzuje, jak już uwypukli te kolory, to jest tak jakby widok z tego miejsca ostatniej wieczerzy. Tu mam jakieś materiałowe zasłony z jednej i z drugiej strony. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to dobrze widać. A tu po środku widzimy Jerozolimę. Zobaczcie, tutaj palmy są, tam poszczególne budynki Jerozolimy. No coś pięknego, naprawdę. A tutaj na dole są kafelki. Też stylizowane jakby na czasy Chrystusa. Wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Słuchajcie, jak to wygląda. Przyjrzyjcie się temu. To jest coś pięknego. Jeszcze kafelki, widzisz, takie jeszcze się tak zachowało ta posadzka. I to jest piękne, po prostu piękne. I to echo. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której tutaj na tym ołtarzu całkiem możliwe, że ołtarz, że jakiś był ołtarz, który mógł przypominać po prostu stół, taki jak był na obrazie Da Vinci. I też to sklepienie, takie piękne. Tak, symbolizujące niebo. No piękne, to jest naprawdę piękne. Aż się nie chce stąd wychodzić, aczkolwiek wiem, że czekają na nas jeszcze niesamowite atrakcje. Bo zobaczcie tutaj, jak się stąd wychodzi z tej kaplicy, mamy góry. I te góry całe są teraz w chmurach deszczowych. Tam, gdzie niegdzie nawet pada deszcz. Pada, leje po prostu. I po bokach tutaj mamy takie zejście. Ale to musiało wyglądać za czasów świetności. Aczkolwiek uważam, że nawet teraz jest to coś przepięknego i szkoda, że tego nikt nie remontuje. Aczkolwiek myślę, że remont nic by tu nie wskórał, bo magia tego miejsca tkwi w szczegółach. I tam ta kapliczka świętej Anny, gdzieś tam wychodząca spośród tych drzew. Schodami może nie zejdę, ale pójdę tędy. O, idziemy teraz do kaplicy Koronowania Chrystusa. Przejdźmy sobie tutaj tą trawą.
I podejdźmy jeszcze wyżej pod tą górę. Świętą Górę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest też jakieś przejście. Tu jest jakaś skarpa w ogóle. Nie wiem, co ona miała na myśli, ta skarpa. Aha! Tu jest. To sobie wejdziemy tutaj. I najpierw, zanim pokażę Wam tamtą kolejną kaplicę, pokażę Wam tutaj tą figurę. Zobaczcie. Na tle tych drzew i skał. Piękne, to jest po prostu piękne. Niesamowite. Zobaczcie. Coś pięknego. Przejdziemy sobie teraz do tej kaplicy, którą już zapomniałem, jak się nazywa. Taka mniejsza kapliczka. Umiejscowiona przy takiej skarpie. Wow! Słuchajcie, to jest coś pięknego. Zaraz wejdziemy do środka i Wam pokażę, jak ona wygląda w środku. Taka mała, niepozorna, ale zobaczcie, jaka piękna. Oświetlę Wam to. Z aniołem. Zobaczcie. Krzyż. Takie malunki, jak w tych poprzednich. Piękne okna. Też stylizowane na czasy Chrystusa. Przynajmniej tak to odczytuję. Jeszcze z elementami drewnianymi. Zobaczcie. Tutaj wszystko jest drewno. Wszystko to jest drewno. Tutaj ten krzyż. I anioł. Prawdziwy anioł. Zobaczcie to. Ale to piękne. Coś pięknego. Takie rzeczy powodują, że człowiek ma potrzebę wrócić. Coś pięknego. A tu mamy fragment tego ołtarza. Nie wiem, co tu jest napisane. Ciężko się rozczytać. Tu jest jakiś fragment, jakaś data. Tu jest napisane data Anno Domini, mam wrażenie, było. Jest tutaj fragment, a tu jest napisane 1833. Tak, 1833. A tu ale to piękne. A tu mamy 1827. Przepiękne. Niesamowite. Niesamowite.
Słuchajcie, nie wiem, co jest dalej tam do góry, jak pójdziemy, więc poczekamy na Olę. Ona ma to zgłębione, ale zobaczcie ten drewniany parapet. Popatrzcie. Widzicie? To wygląda, jakby to było prawdziwe. Prawdziwe właściwie z dawnych lat. Przepraszam, co ja mówię w ogóle. Po prostu jakby ta deska tkwiła tutaj od lat. Od tego 1827, 1833. Piękne, naprawdę piękne. Tu to samo. Tu jest takie wilgotne. O, idą już tam. Chciałbym ich zawołać, ale nie chcę krzyczeć w tej kaplicy. Słuchajcie, to was rozwali totalnie. Naprawdę? Znaczy to po prostu, że my takie coś mamy w Polsce, to jest nieprawdopodobne. Wiesz co? To Tak? ja zrobię może przebitkę twojego zachwytu. Bo to jest przebitka, wiesz? Zobacz sobie to. Ojej. Słuchajcie, teraz widać, bo Ola to tak oświetliła w odpowiedni sposób. Może uda się to przeczytać. Tam jest coś. Louis Schmidt. 19a, ja, 4 Monatengest, 10, 1827. Sofia Schmidt. Po prostu tu Luiza i Sofia Schmidt leżą w tym miejscu. Ale że ci się to udało odczytać. No, tak to widzę. Bo wcześniej jak to nie było podświetlone, to ciężko było mi to rozeznać. One po prostu zmarły w 1827, jedna zmarła, a druga Sofia świętej pamięci zmarła w 1833. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Nie wiem, czy uda nam się pokazać wam wszystkie te stacje, bo tu jest dosyć stromo, jak widzicie, ale przynajmniej trochę. Tu jest kolejna stacja. Nie ma już, najpewniej były tutaj takie obrazy wbite, gdzie były stacje zobrazowane. Próbuję coś tak jeszcze odczytać tutaj z tych stacji. Tam w tle mamy tą kaplicę z tym aniołem, ale my idziemy dalej. Zobaczmy na tą górę. Odbywamy taką własną drogę krzyżową. Ciężko się tu idzie. Może gdyby było ciepło, tu jest jakiś fragment kolejnej stacji, gdyby było ciepło i nie lałby ten deszcz. Zobaczcie, jak wysoko tam w tle miasto. Ale ono wbrew pozorom jest trochę daleko. Ślizgają się buty. No my idziemy cały czas do góry. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale czuję potrzebę, żeby tam iść do góry. Żeby po prostu tam iść.
Tutaj jakieś kamienne schody. To nawet nie beton, to po prostu kamień. Ale nie widać. Nie wiem, czy idzie za mną. Tutaj bokiem gdzieś przejdę. Kolejne stacje. Zanim się wejdzie na Świętą Górę. Zobaczcie. Kolejna. Jest naprawdę wysoko. Kolejna stacja. Już zaczynam iść na czworakach. Może nie jak Jezus, bo krzyża nie noszę. No chyba, że taki swój własny. Ale jest coraz gorzej. Nie wiem, jak Ole przestrzec, że jest tu naprawdę grząsko, ślisko i wyjątkowo ciężki szlak. Prawdziwa droga krzyżowa. Ale idziemy. Musi być lepiej. Muszę to pokonać. Tam już dalej kamienne schody i kolejne stacje. Następna przewrócona stacja. Nie wiem, dlaczego one są przewrócone, ale zobaczcie, jaki piękny las. Tam jakiś most i góry stołowe, a my idziemy dalej pod górę. Nie zdążyłem, no w pewnym momencie się wyłączyłem i nie przeliczyłem, która to już stacja, ale tam widzę kolejny budynek. Nie mam przy sobie Oli, nie mam Kordiana. Pewnie by mi powiedzieli, co to jest za budynek. Może jakaś kolejna kaplica, ale tu mamy krzyż. Zobaczcie, tu mamy krzyż. Zobaczcie, jak to wygląda. Oj, oni tędy nie przejdą, bo tu jest zawalone, to nie da się tędy przejść po prostu. Czy tylko mnie się to udało? Czekajcie, coś piszą do mnie, ale tu jest krzyż. Tędy, jak wcześniej chcieliśmy wejść, nie dałoby się, bo to drzewo się zawaliło i te schody już są po prostu nie do przejścia, są nieaktualne. Więc ja spróbuję podejść sam. Tu jest kolejna kaplica na szczycie Świętej Góry. Kolejna kaplica. Wow, ta wygląda jak mały kościółek z jakimś napisem u góry. Wejdziemy sobie do niej, żeby wam pokazać. A tam kolejna jest między drzewami. Zobaczcie. Nie wiem, co tam jest u góry, ale wejdę. Tu już mocno jest to zniszczone. Najprawdopodobniej jest to związane z tym, że przecieka i wszystko odpadło. Zobaczcie. Tutaj wejście. Rozświetlę wam to. O, tak będzie łatwiej. Drewniany dach. Tu najpewniej był ołtarz. Nie wiem co to, ale to jest grzyb. Tak, to jest grzyb. Ktoś go tu zostawił. O, ta lada moment może się rozlecieć. Ale i tak jest piękna.
i ma świetny widok bezpośrednio na jakąś dużą, ogromną górę. Z tej strony również cały czas pada deszcz. Zajrzyjmy jeszcze do tamtej kaplicy. Ale leje. Zobaczcie. Idziemy jeszcze tam. Zobaczcie, jak ta kaplica wygląda. Pójdziemy tutaj tą ścieżką. Ale się rozpadało teraz już w zupełności. A my idziemy do kolejnej kaplicy. Nie wiem, jaka to kaplica, ale idziemy. Jest wydeptane. Rozświetlę wam to tutaj. Znowu gwiazdy. Piękne sklepienie. Ona jest taka malutka, ale piękna. Zobaczcie tutaj. Tu najpewniej był jakiś mały ołtarz. Ona jest jakby zasypana od tej strony. Zobaczcie. Tu już mamy ziemię. Widzicie? Po prostu ziemię. Ale to ładnie wygląda. A tutaj jest jakby pnącze. Z kolcami. Takie jak Jezus miał na głowie. Coś pięknego. Naprawdę. Słuchajcie, dostrzegłem jeszcze jedną kaplicę. Jeszcze wyżej, na tej górze. Taką z rudej cegły. Przypominającą synagogę. Albo jakiś mały kościółek. Pięknie to wygląda. Podejście jest niesamowicie ciężkie. Ale zobaczcie. Czyż nie warto? Nie warto się było tu wspiąć? Zobaczcie. Zobaczcie te kafelki. Rozświetlę wam je. Wow. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Sklepienie tej kaplicy jest w pięknej polichromii. Aż mi głupio po tym deptać. Zejdę z tego i pokażę ją od tej strony. Tam już duże pęknięcia, ale tu mamy świętego Mateusza, świętego Łukasza, świętego Jana i świętego Marka. Coś pięknego. Ale to wygląda niesamowite. I tutaj najpewniej stanowisko na ołtarz w tym miejscu było. I znowu mamy rysunki. Znowu to są rysunki. O, tam jest Golgota. Zobaczcie. Tam, tutaj jest Golgota.
Mamy 3 krzyże. Tu mamy... Chyba jaskinia tutaj jest, w której pochowano Jezusa. Tutaj mamy pustynię, drzewo oliwne. Wow, ale to wygląda. To jest po prostu przepiękne. Po prostu przepiękne. Słuchajcie, jak się tym nie zachwycać? Ja nie widzę tych wszystkich dziwnych rysunków. Ja widzę tą piękną polichromię. Tu pewnie był krzyż namalowany, ale wszystko odpadło. To jest po prostu przepiękne. Słuchajcie, Ola idzie cały czas za mną. Mam nadzieję, że Korian również idzie. Ale teraz się zgubiła. Pójdę trochę na dół, żeby pokazać jej drogę. Pisze, że jest pod krzyżem. To niedaleko. Więc zejdę i za chwilę się pojawimy. Ale tu pięknie. Dobra, jesteśmy już w komplecie. Korian też już tam idzie. Miałam nie wchodzić, ale tu się okazuje, że są kolejne kaplice. Tak. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja już nic nie mówię, tylko po prostu wejdź i zobacz. Hej. Dobrze, że tu przyszedłeś. Tak? Tak, bo jest naprawdę kawał eksploracji. Zresztą zobacz, tam jeszcze czekają cię 2 kolejne kaplice i jedna jest naprawdę wypasiona. Za chwilę będziemy u szczytu Świętej Góry. Jeszcze pobiegnę. I cóż tam jest? Wieża, nadajniki, współczesność, zwierzęta. Ale idziemy.
A, tu jest wyciąg narciarski. Zobaczcie. Wyciąg. O. Jesteśmy na szczycie Świętej Góry. O. Jesteśmy. O. Zobaczcie. Jakie widoki. O. Opłacało się tu wejść. Mimo że pogoda jest straszna. Naprawdę straszna pogoda. Ale co tam? Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj. Patrzcie. Wow. Coś pięknego. Pokażę wam to na większej perspektywie. Poczekajcie chwilę. Super view. Zobaczcie, jak mgła się unosi. Jak się przenikają te mgły. Pada deszcz intensywnie. Praktycznie wszędzie naokoło pada deszcz. Nie widzę miejsca, w którym byłoby słonecznie. Gdzieś tam przebija się słońce z pomiędzy tych chmur. Ale całe niebo jest zaciągnięte. Miejmy nadzieję, ten wiatr zwiastuje lepszą pogodę, przynajmniej w przyszłym tygodniu. Zobaczcie.